Gdzie trafiło zrabowane przez III Rzeszę złoto? Dlaczego część zawartości niemieckich transportów ze złotem zniknęła bez śladu? I czy powojenne bogactwo Republiki Federalnej Niemiec ma swoje źródło w czasach rabunku Europy przez Hitlera? W dzisiejszym filmie odsłonimy fascynującą i pełną sprzecznych relacji historię złota niemieckiego Reichsbanku, które w czasie wojny zostało zrabowane Czechosłowacji, Belgii, Holandii i wielu innym krajom. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI spółka akcyjna. Sprawa losów zrabowanego przez III Rzeszę złota to jedna z najbardziej intrygujących historii II wojny światowej. Jest ona zarazem tematem, w którym znacznie więcej jest sensacyjnych hipotez niż twardych źródłowych faktów. Na pewno bezspornym faktem jest to, że przywódcy III Rzeszy już kilka miesięcy przed jej ostatecznym upadkiem podjęli działania, aby zrabowany w czasie wojny przez Niemców majątek wyprowadzić za granicę. I rzeczywiście miało to miejsce, o czym szczegółowo opowiadam w swojej książce Operacja Czwarta Rzesza. Ale cały ten plan nie przebiegał tak, jak oczekiwali tego przywódcy III Rzeszy. Dotyczyło to w szczególności zrabowanego przez Niemców w Europie złota. Nie jest bowiem do końca jasne, dlaczego Niemcy zwlekali z wyekspediowaniem złota, które znajdowało się w skarbcu niemieckiego Reichsbanku w Berlinie, za granicę. Decyzję o jego ewakuacji wymusiło dopiero potężne bombardowanie Berlina przez alianckie lotnictwo, do którego doszło 3 lutego 1945 roku. Alianckie samoloty zrzuciły wówczas na niemiecką stolicę aż 2265 ton bomb, z których 21 bezpośrednio trafiło w budynek niemieckiego Reichsbanku. Wprawdzie te bomby nie przebiły się do jego skarbca, ale stało się jasne, że zdeponowane w banku złoto trzeba jak najszybciej ewakuować w jakieś bezpieczne miejsce. Tego złota w skarbcu Reichsbanku na pewno była ogromna ilość. Szacuje się bowiem, że u schyłku II wojny światowej III Rzesza zgromadziła jego zasoby, które warte były ponad 773 miliony dolarów, co dzisiaj stanowiłoby kwotę prawie 15 miliardów dolarów. Było to między innymi złoto, które zostało zrabowane przez Niemców w bankach narodowych Czechosłowacji, Belgii, Holandii, Węgier i wielu innych krajów, a także złoto skonfiskowane więźniom obozów koncentracyjnych i ofiarom Holokaustu. Ewakuacja tak ogromnej ilości złota ze stale bombardowanego przez aliantów Berlina, do którego zbliżali się już Sowieci, nie była więc łatwym zadaniem. Ale tę ewakuację w sporej części udało się Niemcom przeprowadzić. W ciągu zaledwie 10 dni ponad połowa złota z Reichsbanku przebyła aż 320 kilometrów i została zdeponowana w nieużywanych już sztolniach kopalni w Merkers. Gdy 4 kwietnia 1945 roku miasteczko zostało zajęte przez Amerykanów, jego los był zagrożony. Niemcy mogli bowiem obawiać się, że niebawem wpadnie w ręce Amerykanów. I tak rzeczywiście się stało. Po kilku dniach, jakie minęły od zajęcia miasteczka, Amerykanie rzeczywiście znaleźli w sztolniach tamtejszej kopalni ponad 7 000 starannie ponumerowanych worków ze złotymi monetami i sztabami, a także wiele innych dóbr
zrabowanych przez III Rzeszę. Łącznie odnalezione przez Amerykanów złoto warte było co najmniej 315 milionów dolarów, czyli około 7 miliardów dzisiejszych dolarów. Reszta zrabowanego przez Niemców złota nadal znajdowała się w berlińskim skarbcu Reichsbanku, zniszczonego już przez alianckie bombardowania. Gdy informacja o zajęciu skarbów Merkers przez Amerykanów dotarła do Niemców, dyrektor Reichsbanku Emil Puhl i minister gospodarki III Rzeszy Walter Funk przekonali Hitlera do tego, aby wydał zgodę na ewakuację reszty złota niemieckiego banku centralnego do Bawarii. W rezultacie tego 14 kwietnia 1945 roku z Berlina do Monachium wyjechały 2 pociągi specjalne załadowane tym złotem. I po wielu perypetiach oba pociągi, oznaczone kryptonimami Adler i Dole, zdołały dotrzeć do Bawarii. Pierwotnie znajdujące się w tych pociągach złoto miało trafić do monachijskiego bunkra Martina Bormana, szefa kancelarii III Rzeszy, ale tak się nie stało. Postanowiono je zdeponować w kopalni ołowiu w Eisenbergu, położonej jakieś 80 kilometrów od Monachium. Tyle tylko, że kopalnia w Pleisenbergu po alianckich bombardowaniach nie nadawała się już do tego celu. Po raz kolejny zmieniono więc plany i postanowiono ukryć przywiezione z Reichsbanku złoto w górzystym rejonie usytuowanym niedaleko miejscowości Mittenwald, gdzie znajdowała się szkoła strzelców alpejskich, elitarnej formacji niemieckiego Wehrmachtu. Jej komendant, pułkownik Franz Pfeiffer, wraz z podległymi mu żołnierzami osobiście był odpowiedzialny za ukrycie tego złota. I żołnierze Pfeiffera błyskawicznie zabrali się za realizację tego zadania, wiedząc, że amerykańskie wojska są już bardzo blisko. Worki ze złotem, a także worki z dewizami zostały ukryte przez żołnierzy Pfeiffera w specjalnie wykopanych do tego celu jamach położonych na zboczach 2 gór, Steinriegel i Klausenkopf, a potem umiejętnie zamaskowane. Cała ta operacja zakończyła się wczesnym rankiem 28 kwietnia 1945 roku. Ale kilka godzin po jej zakończeniu Pfeiffer uznał, że część zakopanych dewiz musi zostać odkopana i zabrana na potrzeby dalszej walki. I dokładnie tak zrobiono. Pozostała część ukrytego skarbu została jednak przeniesiona w nowe kryjówki usytuowane na zboczach gór Siemetsberg i Altlachberg. Do ich pilnowania wyznaczony został przez pułkownika Pfeiffera niejaki kapitan Neuhauser. Ten ostatni, siedząc w specjalnie zbudowanej do tego celu ziemiance, mógł na bieżąco obserwować wszystkie miejsca ukrycia skarbu. Wprawdzie Amerykanie po zajęciu Mittenwaldu dowiedzieli się o ukrytym przez Niemców skarbie, ale nie mogli trafić na jego trop. Tymczasem pułkownik Pfeiffer, który zamieszkał w pobliskim Garmisch-Partenkirchen u znajomych państwa von Blücherów, wpadł na pomysł przeniesienia tego skarbu do Szwajcarii. Tyle tylko, że technicznie było to niewykonalne. I wtedy Pfeiffer postanowił przenieść część złota do domu państwa von Blücherów. Najprawdopodobniej któryś z uczestników tej operacji poinformował o tym fakcie Amerykanów, ale inna wersja na ten temat mówi, że zrobił to sam Pfeiffer. Amerykanie podjęli więc śledztwo w tej sprawie i niebawem natrafili na miejsce ukrycia tego skarbu. Tyle tylko, że gdy go odkopano, okazało się, że brakuje 17 worków z dewizami i 5 worków ze sztabkami złota.
Jednym z podejrzanych o ich przejęcie stał się amerykański komendant Garmisch major Kenneth McIntyre, który miał zaniżyć w dokumentach służbowych liczbę worków o ich brakującą ilość. Ale ostatecznie nie zdołano mu tego udowodnić i sprawa się rozmyła. Nie jest wykluczone, że zaginione worki ze złotem i dewizami stały się polisą ubezpieczeniową dla samego pułkownika Pfeiffera i jego przyjaciół, państwa von Blücherów. Zarówno on, jak i von Blücherowie przedostali się później do Ameryki Południowej i założyli tam prężnie działające biznesy, posługując się nowymi tożsamościami. W każdym razie bawarski wątek historii złota Reichsbanku jest na pewno najbardziej zagmatwany. Pozostałe jego części zostały niemal w tym samym czasie wysłane do Magdeburga, Erfurtu, Weimaru i po upadku III Rzeszy również wpadły w ręce aliantów. Tylko niewielka część złota Reichsbanku pozostała w jego berlińskim skarbcu do samego końca III Rzeszy. Ostatnie dni III Rzeszy pełne były niespodziewanych zwrotów, także w aspekcie zgromadzonego przez nią złota. Do największego takiego zwrotu doszło 22 kwietnia 1945 roku, gdy przebywający w swoim bunkrze Hitler oświadczył, że wojna jest już przegrana. I wtedy do działania przystąpiła SS, zamierzając zrabować resztę tego złota. Działający na zlecenie Himmlera szef Głównego Urzędu SS Gottlob Berger osobiście zabezpieczył w skarbcu Reichsbanku 13 worków ze złotem i obcymi walutami, a następnie te worki ukrył. Ale gdy Berger został aresztowany przez aliantów, zdecydował się im wskazać miejsce ukrycia tych worków. Tyle tylko, że gdy alianci je znaleźli, kilku worków brakowało. Znacznie większej grabieży dopuścił się generał SS Józef Szpacil, który zmusił urzędników Reichsbanku do wydania mu ze skarbca 9 milionów dolarów. Szpacil zdołał wywieźć te pieniądze z otoczonego przez Sowietów Berlina, a następnie ukrył je w okolicach miejscowości Rauris, położonej na południu Niemiec. Gdy Szpacil spotkał Otto Skorcennego, miał mu przekazać część ukrytej kwoty na potrzeby tworzonej przez niego organizacji, która miała pomagać byłym SS-manom. Wprawdzie Skorcenny również został aresztowany, ale udało mu się uciec z amerykańskiego więzienia i przedostać do Hiszpanii. Tam już jako Rolf Steinbauer prowadził swoje interesy i pomagał poszukiwanym SS-manom. Dzięki pomocy Skorcennego wielu z nich zdołało przydostać się do Ameryki Południowej lub na Bliski Wschód i tam zacząć nowe życie, zazwyczaj całkiem dostatnie. Część skarbca Reichsbanku po zdobyciu Berlina trafiła jednak w ręce Sowietów. Po ostatecznej kapitulacji Berlina niejaki major Fjodor Nowikow z wywiadu Armii Czerwonej nakazał urzędnikom Reichsbanku otwarcie skarbca i wydanie mu jego zawartości. Oprócz 90 sztab złota w ręce Nowikowa trafiły jeszcze niemieckie obligacje warte wtedy prawie 400 milionów dolarów. Było to więc znacznie więcej niż warty był skarb, jaki Amerykanie przejęli w kopalni w Merkers. Nie jest do końca jasne, co stało się z tymi obligacjami, które przejęli Sowieci. W każdym razie, wiele lat po wojnie, te obligacje zaczęły pojawiać się w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Natomiast złoto, które trafiło w ręce Amerykanów, miało zostać potem przez nich przekazane władzom Republiki Federalnej Niemiec. Ta ostatnia z kolei w ramach zawartych umów miała przekazać część otrzymanego od Amerykanów złota Czechom, Węgrom, Holendrom, Belgom i innym obrabowanym przez III Rzeszę krajom. Ale
Czy tak rzeczywiście się stało, tego również do końca nie wiemy. Na pewno Niemcy nigdy nie zwrócili zrabowanego złota, które zostało w czasie wojny wytransferowane za granicę za pomocą szwajcarskich banków. Szacuje się, że suma tych transferów mogła sięgać nawet 400 milionów ówczesnych dolarów. Szwajcarzy zawsze milczeli w tej sprawie, zasłaniając się tajemnicą bankową. Ale mogli tak odpowiadać, bo dobrze znali powiązania samych Amerykanów z III Rzeszą. Tak czy inaczej, nadal nieznane są losy wszystkich rezerw złota niemieckiego Reichsbanku. Chyba dlatego krąży na ten temat tak wiele sensacyjnych teorii. Jedna z nich mówi nawet o tym, że za złoto i dewizy niemieckiego Reichsbanku powstał po wojnie Izrael. Czy tak rzeczywiście było? Tego również nie wiemy. Ale z całą pewnością bogactwo powojennej Republiki Federalnej Niemiec wynikało z tego, że wytransferowane za granicę przed upadkiem III Rzeszy złoto, dewizy i inne kosztowności zaczęły do niej wracać. Nic dziwnego, że Niemcy stały się taką potęgą w Europie. Obecne rezerwy złota niemieckiego Deutsche Banku sięgają 3350 ton. Tymczasem w chwili wybuchu II wojny światowej rezerwy złota niemieckiego Reichsbanku nie przekraczały 100 ton. Nie jest możliwe, aby zostały one pomnożone ponad 30-krotnie tylko dlatego, że zachodnioniemiecka gospodarka weszła w okres dynamicznego rozwoju i sama zaczęła zwiększać rezerwy swojego złota. Jak podkreślają eksperci, takie zwielokrotnienie rezerw złota nie jest możliwe drogą jego zakupów na rynku, jak to robi dzisiaj wiele krajów, w tym także Polska. Rezerwy złota, jakimi dysponują dzisiaj Niemcy, na pewno w sporej części pochodzą z grabieży, jakiej III Rzesza dopuściła się w czasie II wojny światowej w całej Europie. Drodzy widzowie kanału Zakazane Historie, z racji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, aby te święta były dla Was świętami pełnymi radości, nadziei i wiary w dobro. A nowy rok 2026, który nadejdzie, niech będzie dla Was rokiem lepszym niż obecny. Wesołych świąt i dobrego nowego roku. Jest wciąż do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie Polskie Powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu.
Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.